Witajcie moi drodzy, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam zamiar zabrać się za ten oto zbiornik, który znajduje się za mną. Zbiornik 50-litrowy. No 50 coś. Zbiornik, jak dobrze pamiętam, stoi już u mnie 3,5 roku. Likwidowałem, zabierałem się za likwidację go już co najmniej 3 razy. Miałem z nim na początku dość spore problemy z glonami. Ostatecznie już jakiś rok, półtorej roku temu wszystko się rozwiązało. I teraz glony pojawiają się co prawda, ale pojawiają się bardzo sporadycznie i nie przeszkadzają mi na tyle, na ile to jest, no tylko dodaję uroku całości. Zbiorniczek przez te 3,5 roku zmienił swój wygląd całkowicie. Na początku wyglądał zupełnie inaczej. Zresztą wrzucę Wam linki, będziecie mogli zobaczyć, kto będzie bardziej ciekawy, to sobie obejrzy. Na początku zbiornik był oświetlany praktycznie tylko i wyłącznie z tej prawej strony. Z lewej strony był duży korzeń z mikrozorium. Korzeń już dawno wydałem. A mikrozorium, tak jak widać, rozrosło się po całym zbiorniku. Jest ono już tak rozrośnięte, że wymaga to koniecznie przycinki, bo za niedługo, jak tego nie zrobię, to mogą w zbiorniku pojawić się kolejne problemy. Jakiś czas temu zaszczepiłem też w zbiorniku trawkę Harisa. Jak widać, mimo małej ilości światła, bo nad zbiornikiem świeci tylko i wyłącznie jedna lampka LEDowa o mocy 10 W. Lampa wiem, że świeci dość punktowo, dlatego ją przesuwam co jakiś czas. Także w momencie, tak jak widzicie teraz, jak przesunę ją na koniec zbiornika, no to z przodu praktycznie nie ma światła, ale trawnik jakoś tam sobie radzi. Nie jest zbyt gęsty, ale rośliny, które są posadzone, nie giną, rozrastają się w bardzo powolnym tempie, bo już długo one tutaj są, ale się rozrastają. Także mam zamiar zabrać się za ostrą przycinkę. Trzeba wyrzucić troszeczkę tego hydrokotyle, wyrzucić również, przyciąć bardzo mocno tą zwartkę. W momencie, kiedy ją przytnę, wszystko będzie dużo lepiej wyglądać, bo wtedy zacznie się roślina odradzać i wypuści nowe listki mniejsze, będą dużo atrakcyjniejsze, całość będzie wyglądać dużo lepiej, bo z przodu będzie wtedy widać dekoracje, które są w środku, te kamienie. Jakby nie patrzeć, tutaj użyłem, no teraz nie widać, ale są 2 albo 3 fajne kamienie i po lewej stronie zbiornika jest dosyć duży, fajny korzonek. Zazwyczaj przy serwisie swoich zbiorników w pierwszej kolejności zabieram się, oczywiście pomijając szyby i ich czyszczenie, no bo je też trzeba przejrzeć, przetrzeć i zobaczcie sami. No, nie widać, bo film mi się nie widać, aparat sobie nie radzi, no ale szyby wymagają tego, żeby zostały przycięte. Poczekajcie chwilę, postaram się poszukać jakiegoś światła. Często akurat tym razem ściągam po prostu do jednego rogu zbiornika, a potem po prostu wyciągam ile się da. No tutaj trochę glonów jeszcze jest, zobaczcie. Nitkowate, poplątane razem z właśnie tą rzęsą. Jak tylko woda zmniejszy, wyparuje trochę, no to potem wszystko się razem pląta. Ale tak jak mówiłem na początku, glony mi tutaj w niczym nie przeszkadzają. Tylko tyle ładnie się rozrosło, bo przez długi okres czasu nie chciało w ogóle rosnąć w tym zbiorniku. Całość ładnie zarosła. No tutaj tego glonu jest sporo, ale to nic. Wyrzucę razem z nadmiarem roślin. Zobaczcie tylko. Wszystko poplątane. No sadzonki również tam są powczepiane. Sadzonki z wartek akurat nie będę wyrzucać, akurat je sobie zostawię. W akwarium jest dość słaba filtracja i to jest głównym powodem tego, że pojawiają się tutaj glony. No, filtrację akurat nie mam zamiaru zmieniać, bo tyle glonów według mnie to tylko i wyłącznie dodaje zbiornikowi uroku. Przetrzyjmy troszeczkę ścianki.
To również robię z reguły przy serwisie. Jeżeli tego nie zrobimy, to potem co z tego, że mam ładne akwarium, jak podczas oglądania brzydko to wszystko wygląda. Kolejnym elementem, który mam zamiar zrobić, to będzie powyciąganie wszystkich sadzonek epifitów. Mam tutaj ich dwa rodzaje. Wszystkich tych, które leżą tak luźno. Bo jeżeli coś tam się przyczepiło do korzenia, to zostawię. A te roślinki akurat są na tyle już wyrośnięte, że dzięki temu będę mógł je rozróżnić. Jakie tu mam gatunki? Gdzieniegdzie plątają się również sadzonki mikrozorium oraz żabienic. Tak jak tutaj, zobaczcie. Żabienica już nie miała gdzie, to wypuściła korzonek do góry. No to myślę, że to też mogę wyrwać. Najtrudniejszym elementem tutaj dzisiaj akurat dla mnie będzie przycięcie tej kryptokoryny. Zależy mi jednak na tym, żeby ona była gęsta tam z tyłu, żeby ona nadawała taki ładny efekt, jak teraz nadaje. No ale również zależy mi na tym, żeby ten zbiornik nie był taki przyrośnięty, bo jest troszeczkę wszystkiego za dużo. Już nic przez to nie widać w środku. No ale nic. Trzeba się za to zabrać. W pierwszej kolejności myślę, że usunę wszystkie te większe listki. Listki staram się wyrywać jak najniżej. Oczywiście z tego, co pozostanie po liściu, nic już nie wyrośnie. Ta łodyga po prostu zgnije. Ważne jest tutaj to, żeby przy wyrywaniu się nie zagalopować. Zbiornik po tym serwisie ma dalej ładnie wyglądać. Chciałbym, żeby nawet wyglądał lepiej niż przed wyrwaniem roślin. Z przodu jednak chciałbym pozostać przy Aloe-Harrisie, także te najmniejsze sadzonki kryptokoryny, które jeszcze da się wyrwać, nie są aż tak mocno ukorzenione, po prostu wyrwę. Delikatnie, żeby za bardzo tego podłoża nie wzburzyć. Tutaj przy tym zbiorniku ostatnio padłem na fajny patent, zaraz Wam pokażę. Z tyłu mam lustro, które mogę przełożyć pomiędzy jednym, drugim a trzecim zbiornikiem, które mam akurat na tej półce, dzięki czemu widzę miejsca, do których tak normalnie dostępu praktycznie nie ma. Jak tutaj z tyłu jest ładnie wszystko obrośnięte przez tą zwartkę, no ale część tych zwartek bym wyciągnął, po prostu chcę je wyrwać, zobaczę. No i dzięki odbiciu w lustrze będę mógł zobaczyć, które z nich nadają się do wyrwania, bo część nie jest mocno ukorzeniona, tylko ma po prostu ten główny korzeń nad ziemią. Zaraz Wam postaram się to pokazać, nie wiem czy mi się uda, ale postaram się. Lustro co prawda widziało już swoje lepsze dni, ale tutaj nie potrzebuje nic lepszego. Spełnia ono swoje funkcje, spełnia one swoje zadania. Zaraz Wam pokażę, jak to z tyłu wygląda, bo nie mogę postawić na stojaku, na statywie tego aparatu, żeby Wam pokazać. Muszę go trzymać w ręce. Zobaczcie sami, jak ładnie widać, które rośliny główny korzeń jest mocno pod wodą, a który nie. I tak jak na przykład tutaj, zobaczcie. Tutaj z jednego korzenia wychodzi kilka tych roślin. Można je wziąć, jak tylko nie trafię
i wyrwać. Można je wziąć i wyrwać i mam tu taką wielką sadzonkę. Jakbym chciał ją gdzieś później przesadzić. Liści usuwam dużo, ale staram się usuwać je z różnych sadzonek, tak żeby nie ogołocić jednak całkowicie jakiejś jednej rośliny. Chociaż tam jeden liść na niej został, wtedy wiem, że ona się odrodzi. Po wyrwaniu wszystkich liści też powinna sobie dać radę, ale tutaj już różne przypadki miałem. Przy okazji, jak widzę jakieś stare, takie zniszczone, wymierające liście, to również je usuwam. One na nic się tam nie przydadzą. Będą jedynie powodem do tego, aby gon się tutaj rozprzestrzeniał z powrotem. Zbiornik dość mocno został przeze mnie przerzedzony. No i kolejnym krokiem, który robię, to jest wyczyszczenie filtra. Przeczyszczenie wszystkiego dookoła, no bo część wody mi się wylała przy babraniu się w środku. Nawet nie zauważyłem. Zobaczcie, ile tego wyszło. Same liście. Same liście z łapki. Wszystko oczywiście do kosza, bo z tych liści już się nic nie zrobi. Dobra, następnym elementem czynności, którą robię, to jest przeczyszczenie filtra. Chociaż tego jeszcze on dosyć ładnie sobie radzi, no to przepycha jeszcze tą wodę, nie trzeba go czyścić. No to w takim razie przechodzę dalej i zlewam wodę. Wodę na wymianę leję prosto z kranu, nie jest to woda odstana, bez żadnych uzdatniaczy. W miejscu akurat, gdzie ja mieszkam, woda jest bardzo dobra. Napiszcie, byście coś tutaj zmienili. Dodali, ujęli, może zmienilibyście obsadę. Jak widzicie, mieszkają tutaj gupiki, endlerki oraz krewetki redszerki. Krewetki takie dosyć dobrze wybarwione, mimo tego, że nie są selekcjonowane już od bardzo dawna. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, Tyryl.